Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was dziś na zapachy, które mogłyby być moim signature scent. Zapraszam. To jest kolejny film, tak naprawdę, tylko inaczej nazwany, o jakichś tam topkach. Z tym, że z drugiej strony ja mam wiele zapachów ukochanych. Co ja dzisiaj mam na myśli? O czym ja Wam dzisiaj chcę opowiedzieć? Otóż chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o zapachach, które mnie definiują w takim znaczeniu. Wiadomo, że jeżeli się ma 250 flakonów zapachów, to signature scent coś takiego nie istnieje, bo standardowa definicja signature scent to jest, kiedy pachniemy jednym zapachem cały czas i ktoś nas rozpoznaje po tym zapachu, kojarzy nas z tego zapachu. Nie wiem, gdzieś zostawimy jakąś rzecz i będzie wiedział, że to jest nasze, no bo my pachniemy właśnie tym zapachem. Bardzo się komuś kojarzymy z danym zapachem. I to jest ciężkie. Przy 250 flakonach jest to niemożliwe. Jak miałam 50 flakonów, bardziej, ale no też nie. Generalnie trzeba by było mieć ten jeden flakon, ewentualnie jakieś dwa, może na jakiś wieczór, ale signature scent to powinien być zapach, który jest całoroczny, który pasuje na każdą porę roku, na dzień, na wieczór, zawsze. Pokusiłam się o takie zestawienie, bo pomyślałam sobie, że są w mojej kolekcji zapachy, z którymi mam wyjątkową więź, które mnie bardzo fajnie określają i które jak noszę na sobie, to czuję, że to jest to. Więc to jest zestawienie zapachów, które mogłabym nosić cały czas i które mogłyby być moim signature scent, gdybym takowy w ogóle chciała mieć. Jako pierwszy powiem Wam o zapachu, który już na dziś zastąpił mój taki umowny signature scent, o którym Wam zawsze mówię. Bo ja, mimo że mam 250 flakonów, to zawsze Wam powtarzałam, że to jest mój signature scent, z tym, że troszeczkę jego definicja była inna. Bo definicja mojego signature scent to był zapach, który bardzo ze mną koresponduje, w którym ja się czuję jak ja, który daje mi wszystko to, co signature scent powinien dawać. Na dziś już to się zmieniło. To jest nadal piękny zapach, nadal wywołuje u mnie to samo, ale jest coś, co jednak stwierdziłam, że jak o nim myślę, jak go noszę, no to przybija to wszystko. I takim moim signature scent mógłby być Maison Crivelli Hibiscus Mahajat. Ja zapachów tej marki poznałam 7, może nawet więcej, 8. I wszystkie powtarzam, są w moim guście. Ja może zrobię też taki film o właśnie tej marce, bo uważam, że warto o niej mówić. Jest specyficzna, ale też wyjątkowa. Natomiast Hibiscus Mahajat to jest dla mnie podobny efekt do Angel Nowej, bo o tym cały czas Wam mówię. Z tym, że tu jest ten hibiskus. Natomiast jest ogromna słodycz, którą ja lubię. I póki co to się jeszcze nie zmieniło. Ogromna słodycz. Tu jest coś tak, słuchajcie, zbudowane, że kiedy go mam na sobie, to czuję się wyjątkowo. A ponieważ signature scent to powinien być zapach, który Was unosi na jakichś płatkach, czegoś, który daje Wam niesamowite samopoczucie, który podnosi Was na duchu. Zresztą zawsze Wam o tym mówiłam, że
u mnie zapach nie ma tylko roli tego, żebym ja pachniała. Ja głównie używam zapachów dla siebie i głównie z myślą o tym, żeby ten zapach no, coś mi dawał więcej. I ten zapach taki jest. To jest po prostu przepiękna słodkość. Też bym powiedziała, że nie do końca jednostajna, raczej wielowymiarowa, a to, co robi clue całemu temu zapachowi, to moim zdaniem jest hibiskus, który pachnie tu przepięknie. Jest taki trochę przełamany. Gdzieś w obrębie tej całej słodkości, która jest, nie da się tego ukryć, jest jakieś przełamanie odrobiną nie kwaskowatości, ale odrobiną czegoś takiego wytrawnego i to się czuje. Ma się takie, zresztą w ogóle ten hibiskus tu jest też taki realistyczny. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z hibiskusem, bo moja mama piła go na okrągło i hibiskusem u nas w domu pachniało cały czas. Oprócz kawy, która była na pierwszym miejscu, to zaraz za nią był hibiskus. I może dlatego, że te moje skojarzenia, że te moje wspomnienia są takie, ja po prostu uwielbiam ten zapach i mam z nim taką więź, że to mógłby być mój signature scent. Tu Wam powiem o zapachu róży. No, signature scent u mnie to też musi być coś, po co ja sięgam z automatu. Po coś, co po prostu rozpala we mnie taką chęć używania zapachu i przede wszystkim kierowałam się tym, po co ta ręka moja tak naprawdę w danym tematyce zapachu sięga. Mi się wydaje, że ten zapach, o którym Wam teraz chcę powiedzieć, to mógłby być mój signature scent, taki prawdziwy do końca życia, dlatego że hibiscus mahajat mógłby w pewnym wieku zacząć mnie męczyć. Nie wiem, jak będzie. Może będę miała bóle głowy, może nie będę miała. Jak będzie tak po mojej mamie, to raczej jakieś bóle głowy będę miała. Więc mógłby mnie męczyć. Jest to bardzo silny zapach. Ale ten zapach mnie raczej nigdy by nie zmęczył. Penhaligon's Duchess Rose to jest zapach róży. Zapach ponadczasowy. Wielokrotnie Wam mówiłam, że uważam, że póki co jest to najpiękniejsza róża, jaką znam. Trochę dżemowa, trochę nie dżemowa. Na pewno elegancka, luksusowa, wytworna, wykwintna. No taka, wiecie, ja już wkraczam też, nadal jestem duchem i w ogóle uważam, że jestem bardzo młoda i trzeba mi nadal żywiołowości. Jestem też energetyczną strasznie osobą. Dużo lubię robić, dużo lubię jak się dzieje, ale też mam momenty stateczności, mam takie momenty, kiedy jestem po prostu amatorem, kiedy lubię książkę, świeczki, ciepłą herbatę i lubię te klimaty. No i to jest właśnie taki zapach odpowiadający temu wszystkiemu. Z jednej strony właśnie taki bardzo luksusowy i wykwintny i wytworny. Z drugiej strony bardzo dzienny zapach, taki, który absolutnie nie przeszkadza, nie zabija nikogo projekcją. On się i nada i na wieczór, i na cały dzień, i na całe życie, tak jak mówię. On mnie na pewno by nie męczył, a myślę, że miłość do róży raczej u mnie wzrasta niż maleje. A tym bardziej, że nawet pokochałam się z zapachami vintage. I powiem szczerze, póki co nadal trochę tak myślę o róży. Mimo że mam tak wspaniałe te róże, to nadal zdarza mi się tak myśleć, że jednak róża jest sama w sobie trochę vintage, nie? Ale czy tak jest? Nie wiem, możecie napisać, jak Wy o tym myślicie. A róży raczej trzeba dojrzeć. No mało jest takich osób, które kochają róże od pierwszego powąchania, przynajmniej w wieku 20 lat. Rzadko to się zdarza. Są na pewno takie osoby, ale wydaje mi się, że nie jest ich dużo. Także to mógłby być mój signature scent.
idąc tropem wspomnień, idąc tropem sentymentalności, zdecydowanie jestem osobą sentymentalną i to strasznie mocno. I w ogóle powiem Wam, że czasami tak sobie myślę, że może jestem trochę za mocno zakorzeniona we wspomnieniach, bo trochę mnie może odrywają od rzeczywistości. Z drugiej strony jestem stąpająca silnie po ziemi i wiem, co się dzieje tu i teraz i wiem też, czego chcę w przyszłości. Ale mimo wszystko ja lubię sobie powspominać. Ja często mam coś takiego też, że biorę na przykład, mam takie całe pudło, słuchajcie, zdjęć z różnego czasu, z podstawówki, z liceum, no po prostu ze studiów, no jest tego full, z rodzicami, jak byłam mała, no mam tego dużo, z wyjazdu do Niemiec, jak miałam 13 lat, wszystko. I lubię bardzo otwierać te pudło, sobie siedzieć i oglądać. Ja najbardziej uwielbiam to robić w jakiś właśnie taki jesienny czas, bądź zimowy czas, kiedy dużo się przebywa w domu. Także jestem osobą sentymentalną i ten przydługi wstęp ma Was zaprowadzić do tego zapachu, do zapachu Initio Narcotic Delight. To jest tytoń, ale niezwykły, niezwykły, słodki. On ma wiele twarzy, jest niesamowicie nęcący, ale to nie jest też zapach, który projektuje na kilometr, więc to nie jest też nic męczącego. Nie ma tu nut, które by mi przeszkadzały. Nie ma etapu tego zapachu, który w jakikolwiek sposób mógłby mnie, nie wiem, odstraszyć. To jest zapach oczywiście silnie też związany ze ślubem. Nie wiem też, dlaczego aż tak bardzo do tego ślubu przywiązuję wagę, dlatego że byliśmy z Wojtkiem w związku przez 15 lat i nigdy tego nie potrzebowaliśmy. Tak naprawdę ten ślub to też wzięliśmy trochę ze względów no po prostu czysto podatkowych, że tak powiem. Ale mimo wszystko załatwianie tego wszystkiego, organizowanie, wyjazd, później takie uczczenie tego, że w ten związek małżeński jednak weszliśmy. No i przede wszystkim takie trochę odświeżenie związku nastąpiło. Tego, jaki mamy do siebie stosunek, jak ta miłość w nas kwitnie, a nie opada i to wszystko jest takim... I to wszystko jest takie właśnie sentymentalne i ten zapach jest nieodłączną częścią tych zmian i tego, że czasami ten metal na tym palcu nie zmienia nic, a czasami zmienia dużo i to chyba zależy od nas, czy zmienia pozytywnie, czy negatywnie, jak się w tym wszystkim czujemy, no i jak mocno jest zbudowany związek, jak mocne ma podstawy. Także Initio Narcotic Delight to jest moja sentymentalna podróż, jak widzicie, bardzo sentymentalna, bo przy tym zapachu mogłabym z Wami gadać i gadać i gadać. Ale przejdźmy do następnego mojego signature scent. Nie będzie zaskoczenia, tak mi się wydaje. No skóra musi być i brałam pod uwagę wiele skór. Natomiast tutaj to, że na przykład nie jest to Theo Cabanel Olala, który podoba mi się ta skóra tak niesamowicie i ten zapach, bo jest z tym orzechem i to tak tam pięknie gra, ona jest, trzeba poznać, poczuć, żeby zrozumieć, ale dlaczego nie Theo Cabanel w takim razie? Dlatego, że sentymentalność. Na razie muszę to zostawić tak, jak jest. Theo jest ze mną krótko, a ten zapach znam już trochę dłużej. No i chyba nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że Ganymede Marc-Antoine Barrois to jest coś, co po prostu mnie oszałamia dalej i co chce się nosić cały czas, o czym się po prostu myśli.
To jest zapach naprawdę dla mnie wyjątkowy, niezwykle piękny. Jest to skóra niezwykle świeża. Zapach moim zdaniem na każdą porę roku. To jest zapach, do którego moja ręka sama sięga. To jest zapach niezwykle mnie pobudzający i taki dodający energii. Uwielbiam takie zapachy i dlatego Ganymed mógłby być tym zapachem, który zostałby ze mną do końca życia, czyli moim signature scent. Sama nie wiem, czy będzie zaskoczenie, czy nie. Zapach za Kigalą musi się tu pojawić. I wybrałam jedyny, do którego silnie moje serce bije. No, nie mylicie się. Amouage Guidance. Póki co jest to zapach przepiękny. Jest to zapach, który mnie obdarowuje siłą, który bardzo dodaje pewności siebie. Jest to zapach, który wyzwala we mnie jakąś kreatywność, który kiedy mam na sobie, powoduje, że wiem więcej, robię więcej, chcę więcej. To jest zapach życia. Ja mam na to jedną nazwę, słuchajcie. Musi być wibracja z zapachem. I tutaj wibracja jest niesamowita. Zapach po prostu daje mi wszystko, co signature scent powinien dawać. I tak wiecie, rozmawiam z Wami o tym, opowiadam Wam o tych moich zapachach, co one dla mnie robią i tak dalej. No i skoro jest ich tyle, to jakby tu było się zdecydować na ten jeden, jedyny. To przyjdzie z czasem. Ja po prostu nie jestem teraz na tym etapie. Ale jestem na etapie, że wiem, że któryś z nich na dzień dzisiejszy na pewno mógłby nim zostać. I chciałam Wam po prostu opowiedzieć, co one mi dają i że zapach to nie jest tylko zapach. To może być impuls do działania. To może być energia, którą Wam daje. To może być wiele rzeczy. To możecie być po prostu Wy w butelce też. Czyli tak siebie widzicie, jaki jest ten zapach. I to jest fantastyczne. Zaskoczę Was. Zaskoczę Was teraz, bo nie wiem, ile osób ten zapach wybrałoby kiedykolwiek, pomyślałoby w ogóle o tym zapachu jako signature scent. Wiem, że takie osoby są oczywiście na świecie, ale ja mam na myśli takich nas, zwykłych ludzi chodzących po tej planecie, które po pierwsze chciałoby tak pachnieć cały czas non-stop do końca życia, a po drugie, które byłoby na to stać, żeby cały czas tym pachnieć do końca życia. Bo nie ukrywam, że jest to droga impreza. Tak. Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge Extrait 540 Extrait. Mogłabym. No, jest po prostu coś, co ja i Baccarat rozumiemy i nam tego tłumaczyć nie trzeba. My się z Baccaratem bardzo lubimy. My się z Baccaratem bardzo dobrze rozumiemy. A mało tego, Baccarat to jestem ja w butelce. To jestem dosłownie ja w butelce. Wulkan energii. Osoba, która jest w stanie w jednej sekundzie zmienić wszystko. Która jest w stanie podjąć decyzję niepopularną, taka, która się wydaje mega kontrowersyjna, ale jeżeli ja będę przekonana, że ona będzie dla mnie dobra, to to zrobię. Taki jest Baccarat. Nikt nie przejdzie też obok niego obojętnie. Ja też nie jestem osobą, która jest nijaka. Jestem raczej konkretna, mnie się albo lubi, albo mnie się nie lubi, ale nikt nie ma do mnie raczej stosunku ambiwalentnego. Do tego zapachu wydaje mi się, że też nie ma takich osób. Dlatego my jesteśmy po prostu jak jedność. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości? W tym oceanie pięknych woni, bardzo silnych i bardzo mocnych,
znajdą się też takie, które będą łączyły wiele światów. I też chyba nikogo nie zdziwię raczej wonią, którą wybrałam jako mój signature scent. Guerlain, L'Art La Matière, Pêche Mirage. Kogoś to dziwi? Bo mnie nie. Chociaż, no mnie, dlaczego miałoby dziwić? Przecież to ja go wybrałam. Brzoskwinia i zamrz. Ja nie potrzebuję nic więcej do życia. Słuchajcie, kiedy go wącham, to ogarnia mnie coś bardzo dziwnego. Ja dostaję dreszcze przy tym zapachu. I to jest jedyny zapach, przy którym ja dostaję dreszcze. Jedyny, jaki mam w kolekcji, który mnie o te dreszcze przyprawia. Drugim takim zapachem, który tu się nie znalazł już, był właśnie Angel Nova. Ale wiecie, ja wtedy byłam na innym etapie. To jest po prostu też zapach, który ciągle wybierałam i mówiłam o nim jako taki jeden, jedyny, najważniejszy. Wydaje mi się, że głównie z tego tytułu, że to był pierwszy zapach, jak zaczęłam trochę więcej kupować zapachów, który naprawdę dawał mi to. Teraz robi to i robi to tak naprawdę Hibiscus Mahajat. Z tym, że ten zapach nie jest tak krzyczący. To jest zapach, który jest, ale który jest dla mnie. Ja go czuję, ja z nim jestem. On daje mi takie mentalne ukojenie. To znaczy, co by się nie działo, to jest taki zapach, który mógłby być ze mną do końca życia. Głównie dlatego, że kiedy ja go wącham, to mam coś takiego, życie bywa trudne. Życie bywa czasami niemiłe, smutne. Są ciężkie chwile. I wtedy sobie myślę, jak dobrze by było mieć takiego przyjaciela. To też jest drogi przyjaciel. Bardzo nawet. Podobnie jak Baccarat Rouge. No i pachnieć tym cały czas trudno. Na to pieniądze musiałyby się znaleźć. Dlaczego? Bo właśnie w trudnych chwilach to jest coś, po co sięgnęłabym na pewno jako pierwsze. To albo po hibiskusa, ale myślę, że to, ponieważ łączy też skórę i taką, to jest taka, słuchajcie, oranżadowa wręcz ta brzoskwinia, ona jest taka aż musująca, ona jest taka soczysta, o tego słowa mi zabrakło. To jest tak soczysta brzoskwinia z zamszem, że kiedy myślę o smutku i o tym, jak miałabym sobie z nim poradzić, to tylko przy pomocy tego zapachu. To mógłby być mój signature scent. To będzie kolejne zaskoczenie, tak mi się wydaje. Chociaż Wy czasami wiecie wszystko, nawet wiecie więcej niż ja sama o mnie. Cafe Tabak. Ja tej marki się chyba nigdy nie nauczę. Aedes de Venustas. To jest zapach życia, kochani. To jest zapach życia. To jest zapach kawy i tabaki, który na skórze układa się jak najwytworniejsza, najpiękniejsza kobieta na planecie. Nie wiem, dlaczego widzę tu kobietę. Teoretycznie jest to unisex, teoretycznie mogą to nosić mężczyźni, ale w mojej głowie to, jak ja się czuję w tym zapachu, to mógłby być mój signature scent. Dlatego, że jak go noszę, po pierwsze dlatego, że ręka po niego mi sięga sama. Z automatu ja po prostu chcę używać tego zapachu. A po drugie, dlatego, że on spełnia wszystkie wymagania, jakie signature scent powinien spełniać. Jest elegancki, jest wytworny, daje niesamowite uczucie kobiecości. To jest takie marzenie senne. Wyobraźcie sobie, że budzicie się co rano i oblewacie się takim zapachem, który na początku pachnie ostrą kawą i ostrym tytoniem, tabaką, ale po godzinie
stajecie się kimś zupełnie innym. Przeobrażacie się. Robicie sobie piękny makijaż, układacie włosy, zakładacie cudowną sukienkę. I ten zapach, który leży na Was najlepiej, najpiękniej, idealnie wpasowując się w to, jak wyglądacie. To jest Cafe Tabak. Cudo. A teraz będzie trochę świeżo, trochę lekko. I myślę, że tu się tych zapachów raczej nie spodziewaliście, mimo że są to zapachy, jeden z nich, który w moich topkach często bywał, ale dwóch z nich, myślę, że nawet o nich nie pomyśleliście, dlatego zanim o nich, powiem Wam o zapachu, który w mojej topce zawsze się znajduje. Odkąd go poznałam przynajmniej. Chodzi o Essential Parfum Bois Imperial. No, jest we mnie jakiś pierwiastek męski. I to zdecydowanie. Nie da się temu zaprzeczyć. Jest we mnie coś w moim charakterze, w moim sposobie bycia, w moim podejściu do życia. Coś z mężczyzny. Zawsze się super z facetami dogadywałam też. No i ten zapach to jestem też ja. Tak, on mnie po prostu opisuje. Jest niby świeży, ale z drugiej strony drzewny, konkretny. Jest dosyć sensualny, dosyć biznesowy. W każdej dziedzinie życia ten zapach odnajdzie się, moim zdaniem, perfekcyjnie. On się i nadaje do łóżka i do rozmów biznesowych, i na co dzień, i na wieczór. Mocarz. No po prostu. Ja czuję z nim to coś. I dlatego mógłby być moim signature scent do końca życia. No nie wiem, czy się spodziewaliście. Na koniec zostawię prawdziwą perełkę. A ten, tu z kolei nie czuję tej męskości. Ale tu jest wibracja. Tu jest taki rezonans magnetyczny. Przyciąganie do siebie. On mnie przyciąga, on do mnie krzyczy. Moja ręka chce sięgać po ten zapach. Myślę o nim. Wiem, jak się w nim czuję. Wiem, że to mógłby być mój signature scent. A jeżeli jeszcze go nie znacie, to spróbujcie, bo to jest cudo. Jest naprawdę piękne. O Ex Nihilo było krótko i na temat, bo się nagadałam przy Bois, a one mi dają podobny vibe. Ale tu chciałabym Wam powiedzieć, że czasami niemożliwe staje się możliwe. A że ja wampirem energetycznym nie jestem i nikomu nie odbieram sił, a raczej ich dodaję, to nie wiem, jak to się stało, że Nosferatu od Heretic Parfum to jest coś, co po prostu się ze mną zespoliło. Jak na mnie, tu nie powinno się udać nic. Są delikatne, bardzo przyskórne. Jest to zapach tak naprawdę fiołkowy, ale nie do końca. Niektórzy czują tu ogórka, a ja odbieram go jako taką metaliczną krew z dodatkiem czegoś zielonego, niekoniecznie ogórka, bardziej liść czegoś. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Ja nawet Wam tego nie umiem dokładnie opowiedzieć, ani zaargumentować, dlaczego to miałby być w ogóle mój signature scent. Tu po prostu zaiskrzyło. I to zaiskrzyło strasznie mocno. Jak ja go noszę na sobie, to ja mam takie poczucie, że oprócz tego wszystkiego, co muszę w życiu zrobić, ogarnąć, o czym muszę pamiętać, to przede wszystkim jestem kobietą.
i jestem kobietą, mam ochotę się czuć kobieco, mam ochotę być delikatna, frywolna i po prostu taka się czuję w tym zapachu. W niewielu zapachach się tak czuję, a ten robi ze mnie właśnie taką delikatną kobietę. Ciężko jest być delikatną kobietą, kiedy też się ma 1,80 m wzrostu i się na tak delikatną kobietę nie wygląda. Ale on mi to mentalnie daje i chyba za to zostałby moim signature scent. Kochani, to na tyle. Tak wygląda mój zestaw zapachów, które wzięłabym pod uwagę jako signature scent. Jeżeli Wy macie też ogromną kolekcję, to dajcie koniecznie znać, czy macie na myśli jakieś zapachy, które ewentualnie moglibyście zostawić i mogłybyście używać już do końca swoich dni, dzień w dzień i być z tym kojarzone. Dzięki za dzisiaj. Buziaczki, kochani!